Tak jak we wszechświecie wszystko jest w nieustannym ruchu, oddziałując na siebie wzajemnie, tak i dziesiątki wydarzeń, spotkań i projektów wprawiły w ruch każdy element naszego kongresowego wszechświata. To kongresowe uniwersum stworzyło i spopularyzowało pełen obraz Kopernika, a także jego życia i dzieła oraz dziedzin nauki, którymi się zajmował. Światowy Kongres Kopernikański przez 208 dni podążał śladami swojego patrona, napędzany nieustającą siłą oddziaływania jego dokonań. Ta symboliczna podróż przez życie i dzieło Mikołaja Kopernika rozpoczęła się 19 lutego w Toruniu, dokładnie w 550. rocznicę jego urodzin, w mieście, w którym przyszedł na świat i gdzie uniwersytet jego imienia właśnie w ten sposób chciał uczcić ten wyjątkowy jubileusz. Mimo upływu epok i odmiennych możliwości poznawania świata, wciąż jesteśmy częścią tamtej rewolucji, strażnikami cnót i ideałów, które zapoczątkowały kopernikański przewrót. Dla wspólnoty uniwersytetu, który z dumą nosi jego imię, i dla każdego, kto chce poznawać i zmieniać świat, Mikołaj Kopernik wciąż może być punktem odniesienia, stanowić zaskakujące aktualne źródło inspiracji. Chciałbym, abyśmy w tym czasie, w którym wspominamy 550. rocznicę jego urodzin, pamiętali o tym w sposób szczególny. Kraków. Uniwersytet Jagielloński. Alma mater Mikołaja Kopernika. Miejsce, gdzie historia łączy się z teraźniejszością. Ogólnopolskie obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika oraz towarzyszący im Światowy Kongres Kopernikański to z pewnością najlepsza okazja, aby na różne sposoby powracać do oryginalnej myśli De Revolutionibus Orbium Celestium, przypominając o jej nigdy nie gasnącej aktualności. Jesteśmy w Krakowie, mieście, w którym o obecności dziedzictwa Kopernika świadczą nie tylko liczne miejsca, w których z niezwykłą pieczołowitością przechowujemy pamiątki związane z osobą wielkiego astronoma, ale i ośrodki rozwijające myśl Kopernika. Kolejny punkt Światowego Kongresu Kopernikańskiego, określanego mianem kroczący, to Warmia i Mazury. Region, z którym Mikołaj Kopernik związał swoje losy na ponad 40 lat. Jednak doceniając te wszystkie wymierne skutki działalności Mikołaja Kopernika, sprawmy, aby wartości i idee kopernikańskie były przywoływane nie tylko w trakcie obchodów kolejnych rocznic okrągłych urodzin czy śmierci Mikołaja Kopernika, ale aby były żywe, szczególnie w edukacji dzieci i młodzieży.
Kolejne pokolenia badaczy odkrywają na nowo dziedzictwo pozostawione przez Kopernika. Nie tylko w ujęciu historycznym i biograficznym, ale jako pretekst do dyskusji nad współczesnością. Szerokie spektrum działalności tego uczonego zostało odzwierciedlone w 11 kongresowych sekcjach, stając się forum wymiany myśli astronomów, filozofów, ekonomistów, lekarzy, antropologów, historyków, artystów, konserwatorów sztuki i badaczy historii nauki. Wśród nich naukowy gwiazdozbiór, wybitni naukowcy z całego świata. Historia nauki składa się z wielkich i małych odkryć, które kumulując się pozwoliły nam osiągnąć obecny poziom wiedzy o otaczającym nas świecie. Naukowe dziedzictwo Mikołaja Kopernika kontynuowane jest do dziś. On zmienił sposób naszego patrzenia na świat i wszechświat, umieszczając Słońce w centralnym punkcie, co jest niezwykle ekscytujące i pozwala nam eksplorować inne światy wokół innych gwiazd. Większość nawet naukowców przypuszczalnie nie zdaje sobie sprawy, jak szeroka gama zainteresowań i osiągnięć była tym, co Kopernik stworzył. Jako fizyk oczywiście wiem o jego głównych osiągnięciach w astronomii, zmienił nasze widzenie wszechświata, natomiast muszę przyznać, że nie w pełni się orientowałam, jaką wielką wagą były jego osiągnięcia czy publikacje z dziedziny ekonomicznej. Więc rola kongresu w tym momencie jest zebraniem i uświadomieniem sobie nas wszystkich, jaka wielka ta wiedza jego była. Kopernik jest kluczową postacią, bo wprowadził pewną istotną nowość, przeniósł układ odniesienia z Ziemi na Słońce, a to jest zabieg czysto relatywistyczny, zmiana układów odniesienia. Kopernik nie tylko spowodował zmianę w ówczesnym paradygmacie, ale zapoczątkował lawinę zmian, która doprowadziła do Einsteina i w tym sensie jest relatywistą. Kopernik z pewnością jest dla każdego astronoma wzorem do naśladowania, no i w jakimś sensie guru do prowadzenia badań astronomicznych. Wydaje mi się, że mimo tego, że żył bardzo dawno temu, to cały czas jego właśnie postawa jako naukowca może być inspirująca dla współczesnych badaczy. Światowy Kongres Kopernikański zintegrował nie tylko środowisko naukowe. Dokonania Mikołaja Kopernika stały się inspiracją dla artystów, instytucji kultury, samorządów, organizacji pozarządowych i turystycznych. Szczególnie widoczne było to w miejscach, gdzie wielki uczony pozostawił trwały ślad i gdzie znów można było poczuć jego obecność. Popularyzacja postaci i osiągnięć Mikołaja Kopernika była jednym z najważniejszych celów stawianych sobie przez inicjatorów kopernikańskich wydarzeń. Dyskusje i debaty toczono nie tylko w murach uniwersytetów, poszerzając tym samym grono odbiorców Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Szczerze nie sądziłem, że ten kongres,
szczególności bohater tego kongresu, Mikołaj Kopernik, jego dzieło, jego czasy, mają aż tylu zwolenników, tak można powiedzieć, którzy zajmują się tym na stałe, często naukowo, zawodowo, ale też niektórzy z pasji. Sądziłem, że ten kongres będzie mniejszy. Okazało się, że jest to naprawdę duże światowe wydarzenie. Dla mnie najważniejsze w przypadku tego kongresu są te więzi, które zostały zawiązane pomiędzy ludźmi, zarówno z tego komitetu organizacyjnego, jak i badaczami, bo to tak powinno chyba być, że rok się skończy, natomiast pozostaną pewne inspiracje, które będą być może procentowały w następnych latach i przygotowywały następne rocznice kopernikańskie. Bardzo nam zależy na tym, żebyśmy o Koperniku, o jego spuściźnie, o wartościach związanych z jego osobą rozmawiali i nie tylko rozmawiali, ale starali się je też wprowadzać w życie. Nie tylko przy okrągłych rocznicach, ale także każdego dnia, każdego roku. Przez wieki, przy kolejnych kopernikańskich rocznicach, dbano o to, by czcić pamięć wielkiego uczonego i by pozostawiły one po sobie trwały ślad. W 550. rocznicę urodzin Kopernika ten trwały ślad to Kopernikański Ośrodek Integracji, przestrzeń otwarta dla całej społeczności. Dostępna dla wszystkich jest również wiedza zgromadzona podczas kongresowych obrad, dyskusji i debat. I o tę najważniejszą spuściznę Światowego Kongresu Kopernikańskiego ma zadbać Międzynarodowe Centrum Badań Kopernikańskich. List intencyjny w sprawie jego utworzenia sygnowali rektorzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Jak zapisano w dokumencie, dotychczasowe prace i dyskusje ukazują, że badania kopernikańskie nie zostały wyczerpane, a postać astronoma i jego dokonania wciąż ożywiają umysły badaczy z całego świata. Mamy naprawdę do wypromowania Polskę, polską naukę i Kopernika jako człowieka nauki świata i jako człowieka, który stworzył nowoczesną naukę. Światowy Kongres Kopernikański stał się tym samym początkiem dalszych badań i działań, które pomogą lepiej zrozumieć dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Jeśli pokazaliśmy, że Kopernik mimo upływu 5 stuleci wciąż może być inspiracją dla współczesnych, to możemy to uznać za jeden z najważniejszych sukcesów kongresu.